ciągu 4 lat istnienia karoserii przetestowaliśmy jakieś 250 nowych samochodów i około setki używanych. A mimo to nadal kilka marek nigdy się u nas nie pojawiło. Na przykład Fiat. Fiata nigdy nie było i dzisiaj jest Fiat. Czerwony i szybki i nazywa się Ferrari Portofino. O, i już zaczynają się problemy. Odpalił, ciekawe czy ruszy, bo to nie jest takie proste. Ferrari Portofino. Buongiorno. Wiesz, od czego zaczęła się historia tego auta? Od Ferrari Kalifornii. W 2008 roku zaprezentowali, stwierdzili, że to jest takie Ferrari dla, może nie ubogich, ale dla uboższych i niestety auto okazało się straszną kupą, do tego stopnia, że nawet bananowa młodzież z samej Kalifornii nie chciała jeździć tym samochodem. Po prostu fatalnie się prowadziło, jak rozgotowane spaghetti. I wymyślono, że zmienią koncepcję tego samochodu, w sensie inaczej. Koncepcja pozostała ta sama, natomiast przebudowano go w 2017 roku całkowicie. I pokazano go, wiesz gdzie? Po raz pierwszy? We wrześniu? W małym miasteczku Portofino. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, swoją drogą Kalifornii wcale nie pokazywali w Kalifornii. Nie wiem, nie wiedzieć czemu. Chodziło o to, żeby zbudować fajne auto z centralnie umieszczonym silnikiem, ale z przodu, z otwieranym dachem, które mieściłoby 4 osoby i jednocześnie nie było na szczycie cenowej, jeżeli chodzi o cenniki Ferrari. Więc wrzucono tutaj na przykład pod maskę silnik, który już był znany i z Kalifornii, tylko go przebudowano, albo z GTC Lusso, tylko tego z literką T, czyli też dla uboższych, bo 8, a nie 12-cylindrowego. To jest raz. 2. Troszkę przy okazji wprowadzania nowego modelu powiększono całe nadwozie, ale nieznacznie. 3 cm, ono nawet nie ma 4,60 długości, więc to jest takie bardziej kompaktowe Ferrari, można by powiedzieć. 3. Przede wszystkim usztywniono całą budę, aż o 35%, bo to, na co narzekali klienci i właściciele Kalifornii, to jest to, że ona okropnie była niesztywna, fatalnie jeździła w zakrętach. Więc na przykład wyobraź sobie, że w Kalifornii ten słupek A był zbudowany z 24 elementów. No to jak to miało zachować jakąkolwiek sztywność? Chyba im się nudziło tam na desce kreślarskiej. Dokładnie tak. Tutaj już zbudowano go z jednego kawałka, a całe auto ma 12 różnych kompozytów aluminiowych, dzięki czemu naprawdę jak na takiego kabriolecika ze sztywnym dachem, z tym, że ma tutaj V8, to nie waży dużo, bo 1600 z kawałkiem, 80 kg mniej niż Kalifornia. Dorzuć do tego lepszą sztywność, dorzuć fajniejszy, bardziej responsywny silnik, dorzuć do tego skrzynię biegów, która ma poprawione oprogramowanie, choć jest ta sama, bo to ta 7DCT F1 i w zasadzie uzyskujesz samochód idealny. Szczególnie jeżeli zobaczysz, jak ten silnik jest umieszczony i weźmiesz pod uwagę fakt, że ta skrzynia biegów to jest transaxle, czyli jest umieszczona tutaj z tyłu. Jest z tyłu. Więc ten rozkład mas jest tutaj naprawdę wyjątkowy. O! I to jest najpiękniejsza część tego auta. Tak. Można naprawdę jarać się. Ja zobaczyłem najpierw ten samochód z zewnątrz i mówię, no o ile Kalifornia w ogóle mi się nie podobała, to tutaj z zewnątrz masz piękne auto, ale widzę, że aż ty za nie mówiłeś, bo stoisz i patrzysz. Bo to jest najpiękniejsza część w tym samochodzie. Ja jak to zobaczyłem, to też mi mowę odebrało. Nie wiem, czy wiesz, że Enzo Ferrari kiedyś powiedział taki zwrot, że on sprzedaje silniki, ale cała reszta to jest gratis za samochody. I dokładnie tutaj mamy przykład tego, że to jest przepiękny silnik. Natomiast ja byłem też w szoku, jak to otworzyłem. Ferrari kiedyś, no mimo wszystko kojarzyło się z pewnego rodzaju tandetą. No owszem, brzmiały te samochody, miały znaczek konia, ale zobacz, jak to wszystko tutaj, nawet ten plastik, jaki jest porządny, te wszystkie siateczki, krateczki, jak to jest zrobione, ten blok tutaj tego silnika, no wszystko tutaj ale się zgadza. Ale zobacz już na blok spawę. To jest tam niżej. Na co? Na spawę. Zobacz tam spaw tutaj, jakby przy podłużnicy, tak? A zobacz tutaj. No widać, że tam Flavio, czy tam, nie wiem, Fabio Glutem strzelał, także tutaj do tego już zabawowigomatem chyba mu nie wyszło, nie? Także tutaj dalej ale z daleka stoisz i patrzysz, jest zajebiście. Tak, dalej już jest git, dalej już nie przyglądasz. I to jest to, o czym mówię, czyli centralnie umieszczony z przodu silnik. Tu masz oś pojazdu, dokładnie w tym miejscu. Nawet widać, bo tutaj zobacz, gdzie zaczyna się blok, nie? Tak. Dokładnie, tutaj masz amortyzatory, na amorkach widać, są centralnie umieszczone. Tu zaczyna się blok, jest daleko tam przesunięty, za nim nie ma skrzyni biegów i to jest plus, bo można było go tam głęboko wepchnąć, a z tyłu pojawiła się skrzynia biegów, czyli transaxle. To jest to, czego zabrakło na przykład w najnowszym Mercedesie AMG GT.
Czyli tutaj masz, w poprzedniku było fajnie, bo tak samo odsunięte, a w nowym masz już skrzynię za silnikiem umieszczoną i ten silnik powędrował bliżej przedniego zderzaka. Wszystko się wtedy zaburza, nie? Tutaj masz ten rozkład mas zupełnie inny wtedy. No ładne jest. Ładne. A psuje się, powiedz mi, Piotrek, ile takich aut miałeś u siebie na serwisie? Posłuchaj, jeżeli chodzi o mnie o serwis, to nie mam żadnego Ferrari, natomiast mam Maserati z silnikiem tym V8, tylko to jest troszeczkę poprzednia konstrukcja poprzednia tego silnika. 3.8 V8, 530 koni w Maserati. Może nam się uda, go też wyciągniemy do programu, także pokażemy. No i co możesz powiedzieć o tym silniku? Słuchaj, tamten samochód, nie pamiętam ile ma przebiegu, nie chcę teraz kłamać, natomiast ja przy tym aucie oprócz filtrów olejów i wiesz, filtrów powietrza, kabinówki, ja nie wymieniam nic, tak? I jak dzwoniliśmy... I faktycznie tak się dzieje, że przy tym motorze, oprócz tego, że mogą się jakieś tam przy większych przebiegach, nie wiem, 80-100 tysięcy pojawić jakieś delikatne wycieki z silnika, nie wiem, z jakiejś pokrywy dekla zaworowego, z uszczelniacza, tylko to też nie jest tak, że to na pewno to będzie. Ten samochód generalnie jak ludzie go kupują, to kupują do tego, żeby nim jeździć. Takie po prostu daily. Ale mówisz Maserati. Mówię konkretnie o tym już samochodzie. Tak, dużo ludzi kupuje ten samochód po to, żeby nim normalnie jeździć, normalnie go użytkować. I te samochody przyjeżdżają na serwisy, mają duże przebiegi i... Duże w Ferrari to jest 10 tysięcy po 6 latach, tak jak w przypadku tego egzemplarza. To może w tego. 2018 Natomiast przyjeżdżają rok. samochody, które mają większe przebiegi. Carfaxa mam przed sobą. 2018 rok, 6 lat. Silnik wiadomo 3.9, 600 koni, 760 Nm. Uszkodzenia nie zgłoszono problemów. Przebieg nie stwierdzono problemów. Kradzież nie zgłoszono problemów. Złomowanie nie zgłoszono, co ciekawe, nie zgłoszono problemów. Import nie zgłoszono problemów. Ubezpieczenie OC nie zgłoszono problemów. Status rejestracji nie zgłoszono problemów. Auto miało 2 właścicieli. Nam znany człowiek, który nam kostkę tu układał na podjeździe, kupił go jako używanego z salonu w Warszawie, Ferrari. A wcześniej miało tylko jednego właściciela w Polsce. Nie miało żadnej szkody, było regularnie serwisowane, bo wiesz, że przez 7 pierwszych lat Ferrari daje Ci gratisowy serwis, natomiast płacisz za części eksploatacyjne. Podstawowe części eksploatacyjne, czyli filtry, oleje 2500 zł. Tak. Natomiast pakiet jakby najbardziej tak, przez 7 lat masz za darmo w Ferrari, także nie musisz się martwić. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o ceramice w przypadku Porsche 911 Turbo S, które tydzień temu nagrywaliśmy? Tam już na tarczach, tylko po 100 tysiącach przebiegu były drobne odpryski i sprawdzaliśmy cenę. Sprawdzałeś cenę w Porsche. Kosztowały tam po 40 tysięcy sztuka, coś takiego. A ile 36. Tutaj? A tutaj połowę. 17 tysięcy, 18, zależnie od kursu Jedna euro. tarcza? Jedna tarcza. Klocki jakieś 4,5, 4,800. Na parę? Czyli podobnie jak w Porsche, natomiast ceramika jako sama tarcza jest dużo tańsza. No to zaskakujące. Wiesz, to zaskakujące, dlatego że nawet robocza godzina Ferrari jest mniejsza niż w Co Porsche. ty gadasz? 880 zł brutto kosztuje godzina Co ty Ferrari. mówisz? Tak. Przez 7 lat masz za darmo serwisy. Interesują Cię tylko klocki tarcze, ale przez 7 lat ich nie zjeździsz, raczej, tak? Tak. Także eksploatacyjnie. Naprawdę dobre. A ja Ci pokażę Lecimy po kredyt? jedną rzecz pokażę Ci ciekawą, która dowodzi tego, że mijasz się z prawdą, mówiąc, że to jest samochód, który ludzie traktują jako daily i że nim jeżdżą. Wiesz? Ferrari dostajesz w standardzie coś takiego. To nie jest ładowarka do samochodów elektrycznych, tylko to jest prostownik, który podtrzymuje Ci prąd w samochodzie i nie podłącza się go do żadnego akumulatora, tylko tutaj masz gniazdko na magnes, cyk, wjeżdżasz tylko do garażu, podłączasz i może sobie stać tak pół roku, jak nim nie jeździsz, albo i 3 lata i cały czas masz sprawny akumulator, nie musisz z boostera ani ze swojego bo to jest jeden z problemów Ferrari, ale nie tylko tego modelu, ale większości, że po prostu mają tyle sterowników, tyle elektroniki teraz nawalonej, która jakby ją wyłączysz, zgasisz samochód w garażu i te sterowniki się nie usypiają tak jakby do zera, nie? One gdzieś tam zawsze jakiś tam pobór prądu jakby pobierają z akumulatora i przez to, że auto wstawisz, zostawisz go w garażu i nie wiem, lecisz sobie gdzieś na wakacje. Za 2 dni wracam i już nie mam prądu? Za 2 dni to nie, ale po 2-3 tygodniach możesz już mieć problem z odpaleniem auta. One cały czas czuwają? Odpalasz auto, wywala Ci, wiesz, kupę kontrolek na desce, zgasisz go jeszcze raz, odpalisz, one Ci znikną oczywiście, ale jakby w sterowniku będą zapisane, czyli przy serwisie Ci wyskoczy. Swoją drogą bagażnik chciałem Ci pokazać, bo jest bardzo przestronny i ma świetny otwór załadunkowy. Taki idealny, nie? Dobrze, tutaj wszystko włożysz, ale tak całkiem serio, to nawet jak to wyciągniesz, to może duża walizka tutaj nie wejdzie, nie będziemy jej tutaj upychać, żeby
Grzesiek prosił, żebyśmy chuchali i dmuchali na to auto. Kurna, tu zobacz, jakie brudne. Weź. To jakie... Ale będzie, przerąbane będzie. Patrz, zobacz, masz tutaj nawet miejsce na dodatkowe bezpieczniki. Czyli się przepalają. Imbusik. Pierwszy raz widzę imbusik w samochodzie na wyposażeniu. No. Proszę bardzo. Jedziesz z żoną, oczywiście ty z cudzą, na na weekend. Na weekend. I proszę, jedna kabinóweczka, druga kabinóweczka no i możecie jechać sobie z otwartym daszkiem. Działa? I można? Działa. Można. A jak daszek złożymy, uruchom, my posłuchamy. Tylko najpierw manetino na kierownicy przekręć w tryb sportowy. O! Daj mu na zimnym! I to jest powód, dla którego powinniście rozglądać się, jeżeli macie 1 000 000 złotych, za Portofino przedliftowym, bo w 2020 roku dostało literkę M, czyli modificato na końcu i ta literka oznaczała, że mamy 620 koni, czyli 20 więcej, ale niestety pojawił się też filtr GPF i nie brzmi już tak ten samochód. Tak może zostać. Wiesz co, nie chciałem go składać do końca, w sensie nie chciałem, żeby mi się szyby zamknęły, bo czasami się psują. Co? No i się popsują i co, oddamy popsuty? Zobacz, i wtedy ta półeczka leci tutaj do góry i masz już sensowne, powiedzmy ile? No, na dwie parę kapci więcej. Ze 300 litrów bagażnika może tutaj będzie coś takiego. No to nie jest dana, którą się chwali Ferrari w swoich informacjach prasowych. No tam dobra, ale teraz przynajmniej wejdzie większa tam walizka. Wejdzie plecaczek, no i teraz masz tutaj tak, jedną, ale duża nie wejdzie, to ją ogranicza tutaj, więc duża nie wejdzie. Natomiast no jak będziemy mieli więcej takich kabinówek, to spokojnie już się pomieścimy. Jedna o tam wiedzie, drugą tak. No jest, powiem Ci, co, z czym? Ja wyjmij. Chodź, spróbujemy. Nie chcę na to patrzeć. Generalnie łatwiej tu urzesz ty w mordę. A zamknie się? A weź zamknij. Jakie praktyczne Typowy auto. Polak. Brawo. I co, łysoci? A. Ładne jest, nie? Ładny. Ładny. No ładne. Ładny. Dobra, to może coś złego byśmy powiedzieli o tym samochodzie. Nie jest nasz, o. No to na pewno. A, w bagażniku Ci jednej fajnej rzeczy nie pokazałem. Ten bagażnik to jest bardzo intrygujące miejsce w tym samochodzie. Zobacz, to. Każda Ferrarka, która wyjeżdża, ma taką tabliczkę, na której jest napisane dokładne wyposażenie konkretnego egzemplarza. Tu masz numer seryjny. Jak sobie to zeskanujesz, to zostaniesz przeniesiony na stronę internetową Ferrari. Tu masz eksterior. To nie jest Rozo, bo są dwa. Jeden to jest Rozo Corsa i on jest taki bardziej czerwony, ten jest taki delikatniejszy, Rozo Scuderia. One nie wymagają dopłaty. Wnętrze masz Nero 8500, to oznacza, że czarną tapicerkę masz. Nero po włosku to czarny. Si. I Mats Nero 152, czyli wykończenie podłogi na przykład i podsufitki, nie? No i tu mamy, trzeba było dopłacić za żółte zaciski na przykład, za wykończenie wnętrza w karbonie i to tutaj jest pełny karbon w zasadzie, bo i zegary w karbonie, potem to pokażemy, i konsola centralna, DVD changer nawet jest oznaczony, czyli była dopłata za zmieniarkę, high emotion, low emission. Nie wiem, co to znaczy, ale po tym, co zobaczyłem, jak wyleciało z rury wydechowej, to raczej na low emission tutaj bym nie liczył. Bardziej tylko na high. No, patrzę, co tu jeszcze jest fajne. Tak, elektrochromatyczne tylne lusterko, kamera parkowania, zielony obrotomierz, za to trzeba by też dopłacać, full electric seats. I jeszcze tutaj coś chciałem Ci pokazać, było fajne. A, mamy to Magne-Ride Dual Mode Suspension, bo w standardzie tego nie było, ale ma dwa ustawienia, bardziej komfortowe i mniej komfortowe. Fajna rzecz, nie? Widziałeś te opony i co powiesz? Widziałem.
Wąska trochę, co? Wąska, jak na taki samochód? Słuchajcie, opona ma 285 mm tylko szerokości. Ja w Suprze, żeby przenieść mniej mocy i momentu na tył, mam 305, więc ja tutaj to nie spodziewałem się żadnej trakcji. Zaleta jest taka, że to nie jest jakiś wielki rozmiar, bo nawet średnica to jest tylko 20 cali, a nie 21 czy 22, więc komplet opon jak chcesz zamówić, to jest wydatek dychy. Uważam, że akceptowalnie jak na Ferrari. Więc póki co okazuje się, że drogo zapłacisz, ale koszty eksploatacji mogą Cię mile zaskoczyć. A wduś pedał hamulca mocniej. No. 2 nogami w podłogę. Ale przyciskam. Ale za lekko. Mam problem. Popsułem Ferrari. Kontrolka się świeci jaka? Taka jakby łódź podwodna, taki helikopterek, takie coś. Check engine się zapalił. Ha! Na gwarancji jest. No ale zobacz, jak to wnętrze tutaj wygląda. Zobacz, tu jest wszędzie skóra. Drzwi jak są obite, popatrz. To skórzane, to skórzane, to skórzane, tu skórzane, wnętrze skórzane, to skórzane. To jest tak naprawdę systemu audio głośnik tylko, który jest plastikiem, ale pokrytym bardzo ładną, estetyczną farbą. Tutaj to, co Ci mówiłem, czyli pakiet karbonowy. Zobacz, tu karbon wszędzie. Tutaj karbon na konsoli centralnej. Tu obszyte skóreczką. Karbon na kierownicy, czego ja akurat nie bardzo lubię. Wolałbym... Gdzie on podlas? A, tu jesteś. Mamy wyświetlacz. Ma wyświetlacz dodatkowy akurat, tak, dokładnie. Minimalizm, jeżeli chodzi o przyciski, na szczęście do klimatyzacji pozostałe, ale powiem Ci, że pomimo upływu czasu, to nawet spoko działa. No oczywiście Ferrari zrobiło wszystko po swojemu. No masz centralny ten obrotomierz piękny. Tutaj możesz sobie wszystko to, jakie parametry chcesz mieć ustawione, to sobie zmieniasz tutaj w tym miejscu, cyk, naciskasz sobie przycisk i możesz różne rzeczy. Ja lubię sobie tego systemu VDA na przykład mieć wskazania. On Ci pokazuje, w jakim ustawieniu są amortyzatory. A with diff manettino is impossible, czyli na sport jak sobie włączysz, to wtedy one się też zmieniają, te parametry, a jak przytrzymasz manettino w ten sposób, to jeszcze wyłączasz kontrolę z trakcji i wszystkie te ustawienia i dyferencjału, i skrzyni biegów, i zawieszenia są w najbardziej sportowym ustawieniu, nie? I jeszcze oprócz tego możesz sobie troszkę zawieszenie bardziej miękkie zrobić, ono ma 2 ustawienia. Narzekają ludzie, że w Tesli kierunkowskazy się włącza przyciskami na kierownicy. Ferrari już 6 lat temu się włączało i nikomu to nie przeszkadzało, nikt nie marudził. Wycieraczki, zobacz, tu jest do obsługi wycieraczek, tutaj do włączania świateł drogowych i mijania. Ale kierownica mi się bardzo podoba. Wbrew pozorom, mimo że mówisz o tym karbonie, ale ona jest fajna. To ma fajne, widziałeś? Widziałem, to widziałem. I tu do odcięcia, nie? Jak podoba mi się bardzo jakość wykonania. Myślałem, że to będzie po prostu tandeta. Zobacz nawet na skórę perforowaną tutaj na tym daszku. Lata. Źle. Jest źle. Zobacz, nawet tu wszystko skórzane, fajne. Natomiast tak, zawsze sprawdzamy, ile z tyłu jest miejsca. Tutaj się nie odważę. Fajnie, że odjeżdża ten fotel do przodu. Ma 5 cm więcej na nogi niż Kalifornia, przez to, że wydłużono tutaj rozstaw osi o 10 cm względem Kalifornii. No ale mój drogi, to... Wiesz co, nie zauważyłem tych 5 cm. Dramatyczny wiatrołap. Wiesz, że to on już jest w podniesionej pozycji? Już wyżej się nie da, można go tylko złożyć. I żeby go złożyć, to potrzebujesz albo 2 osób, albo musisz przejść się dookoła. Bo najpierw to trzeba pociągnąć, potem się przejść. Teraz to tutaj pociągnąć i dopiero on się składa. O, i teraz jest złożony. Ale jakbyś mógł wyprostować fotel, złożę go bardziej. Teraz jest złożony. A teraz jest wyprostowany. I tu trzeba jeszcze i podczas montażu i demontażu tego bardzo często to się łamie. Tak bardzo często to się łamie, że poprzedni właściciel 3 razy to złamał i 3 razy to wymieniał. I teraz patrz pan, ja do niskich nie należę. Zamknęliśmy sobie daszek, żebyśmy nie wyglądali tak, jakby nam jeszcze tylko dmuchanego penisa brakowało tutaj z tyłu na bagażniku. I zobacz, ile mam miejsca nad głową. Zobacz, jak sobie wygodnie siedzę. Tu jest wpyte miejsca w środku. Na fotelu kierowcy i pasażera. Sporo. Naprawdę i wygodnie się czujesz. I druga rzecz, włączyłem go teraz w tryb komfortowy. No jakbyś nie jechał Ferrari, tylko najzwyklejszym Fiatem. Delikatnie reaguje, zobacz, na dodanie gazu.
O, no, teraz tak. Ma aktywny wydech, tylko nie ty go inicjujesz, nie ty tutaj zmieniasz coś przyciskami, tylko zależnie od obrotów, od obciążenia pedału gazu, od obciążenia silnika, to tam się te klapeczki automatycznie otwierają, zamykają. Ale wiesz, no zobacz, no, 5. bieg, 50 na godzinę, cichuteńko, spokojnie, mięciutko. No jakbyś takim Mercedesem trochę jechał, takim, nie? No bardziej sportowym, takim bardziej jakimś AMG. Nie jest to auto, które jest radykalnie sportowe, do tego stopnia, że nie mógłbyś go użytkować na co dzień. Zaraz wjedziemy na tej gorszej jakości drogę, na płyty i tam ciekaw jestem, jak będzie się zachowywał. Zawieszenie, nie? Jak... Wiesz, on ma mały też przebieg, więc tego nie możemy liczyć na to, że to zawieszenie jest wytłuczone, tak? Natomiast tutaj też jest ciężko wytłuc to zawieszenie, bo tutaj jakby zwykłych tulei nie ma, są to unibole tak zwane, nie? Więc wiesz, no ciężko wybić takie... A on już jest na unibolach, tak? Tak, ale to tutaj musi być cholernie sztywny w takim razie. No zaraz zobaczymy, jak on się będzie zachowywał. No to proszę bardzo, mój drogi. No nie ma dramatu. No normalnie Porsche 911 GT3 RS, tutaj byś jechał 3 na godzinę, bojąc się o plomby w zębach i o to, czy jak skończysz jechać, to czasem wszystkie, czy oby nie będziesz miał kręgów ponaruszanych. No i krwawienia z nosa na samym końcu. I krwawienia z nosa na samym końcu. A tutaj zobacz. Przyjemnie wybiera? Przyjemnie wybiera. Nie no, czuć, że on jest, wiesz, delikatnie twardy, nie, no bo to jest auto sportowe, ale... Wreszcie, pomimo inaczej, czuć też tutaj sztywność nadwozia, pomimo tego, że mamy składany dach. Tak, ale go też nie słychać. Tak, nie trzeszczy tutaj nic, więc montażowo naprawdę jestem w szoku. Ja wiem, że my się podniecamy autem, które ma 10 000 przebiegu, ale weźmy pod uwagę to, że jednak Ferrari nie miało nigdy dobrej opinii, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Te samochody zawsze były piękne, zawsze cudownie brzmiały, były szybkie. No ale wysiadałeś, trzaskałeś drzwiami i mogłeś pakować auto do kartonów i odsyłać do Maranello, nie? Tak, a pod dywanikiem mogłeś znaleźć kiepa z linii montażowej, nie? No, albo gumę do rzucia przyklejoną gdzieś za fotelem. Także no takie rzeczy się zdarzają, bo Włosi jakby nie mają dobrej jakości, jeżeli chodzi o konstrukcję. Może materiały mają ok, ale jakby złożenie im tego nie idzie. No nie szło, bo teraz już jest naprawdę znacznie lepiej. Gdzieś tam jakiś pierdółek można się oczywiście dopatrzyć, ale jak na przykład porównujesz z samochodami Porsche, czy nawet z tymi Mercedesami ze znaczkiem AMG, to jest lepiej, a na przykład jest znacznie lepiej moim zdaniem niż w Lamborghini. Jak testowaliśmy Lamborghini pod tytułem Urus, no to była katastrofa w niektórych miejscach, wiesz, kawałki nawiewu zostające ci w dłoni na przykład, nie? Nie w samochodzie za takie pieniądze. Wiesz, problem jeszcze Lamborghini jest taki, że w Lamborghini jest dużo zapożyczeń z Audi, nie? I tutaj też ten samochód jakby może sam... Odbiera mu to trochę ekskluzywności. Tak, ekskluzywności. Nie czujesz się tak jak w samochodzie takim stricte sportowym, ekskluzywnym, nie? Tak. Jednak Ferrari to tak, jest ale w tym przypadku też przynajmniej wcześniej Kalifornia, teraz Portofino, trzeba pamiętać o tym, że te samochody zostały wymyślone dla trochę innej grupy docelowej. Nie tych, którzy mniej sportu, a więcej elegancji. No zobacz, jak pięknie wyglądają te lusterka na tych takie podcięcia, ramionach, to podcięcie jakie ma. No przecież to jest przepiękne. No stylistycznie naprawdę potrafią wykonać robotę. No już chyba nie. Już nie, teraz. No nie. Ale jak rysowali ją na desce kreślarskiej, to może się nią inspirowali. Tak, no generalnie ten samochód miał trafić do takiej niższej klasy. Czekaj, i jak wiesz o tym, że się dużo sprzedawało tych samochodów, nie? Grzesiek kazał dogrzać opony dobrze, zanim zrobimy mu 0-100. No i właśnie mi przypomniałeś, że jedziemy Ferrari. No. Nie, no, dźwięk silnika, a to było dopiero, wiesz, tam 5-6 tysięcy obrotów, nie? A on się wkręca pomimo turbodoładowania na 7,5. To naprawdę ładny rezultat. W końcu pierdnął. Tak, i on też tak niespodziewanie, nie wiesz, kiedy on ci strzeli, pierdnie, a kiedy tego nie zrobi, nie? A ja powiem ci, że też czuje się taki respekt do tego samochodu, ja to go czuję w dwójnasób. Po pierwsze, samochód kumpla, a już zrobiliśmy mu check engine. Po drugie, jak mam świadomość, że tam jest kapieć 285, naprawdę węziutki, jeżeli chodzi o przeniesienie mocy i newtonometrów tych 760, no co to jest? 285, błagam Cię, to dzisiaj SUV-y mają, niektóre. A tutaj mamy napęd tylko na tył, nie? I wysokie krawężniki. I jeszcze do tego wysokie krawężniki. Tak. Więc zagrożeń jest dużo, tak bym to ujął.
Fajne. No ale przyznaj, że Ferrari umią robić silniki. No i wiesz, jakie masz wrażenie przy tym silniku? Że on jest wolnossący. Tak, bo tej turbiny nie czujesz, nie? Nie, tego momentu, w ogóle kiedy nie on czujesz, się wkręca. w ogóle. On się długo ciągnie z dolnych obrotów, zobacz, 2000 obrotów, nie masz żadnej turbodziury, zobacz jak on go płynnie ciągnie. I między innymi dlatego został silnikiem roku. No jest nieprawdopodobny, ma zapas mocy i bardzo szeroki zakres obrotów. Jestem ciekaw, jakby to na wykresie wyglądało, wiesz, pewnie by była ciągła linia. Zobacz, 5. bieg mamy wrzucony, nawet kurde wrzucę 6, jedziemy 60 na godzinę. Mamy 1500 obrotów na obrotomierzu w tym momencie. 60 na godzinę. Zobacz, 2000 jak tylko przekracza wskazówka, co się dzieje. Widziałeś to? A ciekawe, bo on ma 7 biegów, nie? Na 7. biegu, wiesz ile jedzie maksymalnie? 320 na godzinę. Jedziemy na 7. biegu, 70 na godzinę, mamy 1800 mi. O, teraz mamy 600. 1200. Jeszcze zwolnię. Ma 1100 obrotów teraz silnik i jeszcze jedzie na 7. biegu. Zobacz, teraz jest 1000 obrotów, nie zredukował, jedzie na 7. biegu. 50 na godzinę, a 320 to jest wartość maksymalna na tym biegu. Czyli tylko na 7 możesz przyspieszyć od 50 do 320. Zakres 270 km na jednym biegu. Tak, tylko bierz pod uwagę, że wtedy dostaną sprzęgła troszeczkę. Wszystko dostanie, dlatego tylko wiesz, teraz tego oczywiście nie będziemy tego robili, no nie... Chodzi mi o czystą teorię, no wiadomo, że nikt normalny tego nie będzie robił, nie? Jeszcze zrobimy, wiesz co? Jedną rzecz. Bo myślałem, tak szczerze, To tak, ze złożonym dachem, ale z otwartymi szybami. To jest to. To jest to. Nie rzucamy się w oczy. Ale nas słychać. No, ale wiesz czemu wsiadłem za kierownicę? Bo jak dwóch kolesi jedzie w Ferrari Cabrio, to ten, co siedzi za kierownicą, jest czynny, a ten, co na fotelu pasażera, bierny. Czy ja mogę się przenieść do producenta? Jeździłem Kalifornią i kompletnie mnie ten samochód nie oczarował, powiem Ci. Tylko jeździłem tą przedliftową. Pomijam fakt, że mi się po prostu wizualnie nie podoba, jakiś taki dziwny, nadmuchany, brakuje mu lekkości, brakuje mu stylu. To podczas jazdy to ani wrażenia słuchowe, ani wrażenia takie z dynamiki nie były spektakularne, nie? 460 koni, ten silnik 4,3 litra, ale mówię, tam żadnego wow na mnie to auto nie zrobiło. Przeciwnie, mówię, serio, to Ferrari, ale taką ferkę możesz kupić Kalifornię za 350-400 tysięcy złotych. Ale to jest właśnie ten Wersja poliftowa, ostatnie egzemplarze, 2017 rok, to 700 tysięcy złotych, a tego już trudno jest za mniej niż 1 000 000 kupić. Więc jest ten sam rocznik, dwa różne samochody, ten następca tamtego i 300 tysięcy różnicy w cenie, nie? No i pytanie, jak on się będzie cenowo też trzymał później na rynku, nie? No moim zdaniem dużo lepiej, przez to, że jest bardziej dopracowanym Ferrari. Kalifornia była trochę eksperymentem i sztywny dach, i wiesz, i silnikowo, jeżeli chodzi o sztywność nadwozia. No zawsze robili spidery jakieś tam, nie? Więc tam brakowało Ci tej części dachu, ale sztywność była zachowana. Natomiast no ewidentnie wyciągnęli wnioski z tego. O, ceramika. Ceramika. Czyli jeszcze niedogrzana, jak piszczy. Ale widzisz, zaskoczyły mnie koszty eksploatacji tych hamulców. A jak tak jeździmy z tym świecącym się check engine, to nic się nie stanie? Nie, dlaczego? Nie wiem. Nie, to informuję tylko użytkownika, kierowcę, że silnik może być w procedurze tak zwanej, w programie serwisowym, awaryjnym. Nie czuć tego raczej. No i ja tego nie odczuwam, żeby mu coś dolegało. Wiesz, to mogło jakiś spadek napięcia czy coś, jako wtedy nie mogliśmy go odpalić na podjeździe, mógł złapać jakiś błąd po prostu i dlatego świeci. Nie jest to błąd wpływający jakby na pracę silnika i dla niego samego zagrażający, bo tak to by nam odciął moc i byśmy nie mogli tym samochodem normalnie pojechać, tak? Czy można mu zaufać, mimo że Można mu zaufać. Włochom nie można ufać. Wie to każdy pracodawca we Włoszech, wiesz? Tak. I każda Włoszka. Swojemu mężowi.
Tak. To jest fajne, że pod paluchem, zobacz, tutaj masz pokrętełko i tym pokrętełkiem sobie też zmieniasz to, co wyświetlać się na tym wyświetlaczu. Tutaj masz drugie pokrętło, ale ono tylko odpowiada za głośność. No i oprócz tego jeszcze pokrętło tutaj. Wszystko jest na opak, tu kierunkowskazy. Wiesz, że żeby regulować fotel, to tutaj masz tylko taką podstawową regulację. Jak sobie chcesz go sobie wyregulować w bardziej skomplikowany sposób, czyli na przykład boczki, no to właśnie widzę, to tutaj musisz tutaj jest... wejść w ekran i to wszystko obklikać sobie, nie? No ale zobacz, człowiek na przykład myślał, że nie da się rozmawiać w takim aucie, jak będziemy jechali 130 na godzinę, to teraz jedziemy 130 na godzinę. I owszem, nie jest tak, że jest cicho jak w Bentleyu albo w klasie S Mercedesa, ale też nie jest tak, żebyśmy musieli się na przykład przekrzykiwać, nie? No nie. Tak się, wiesz co, bawię tutaj tym A wiesz, że tym też możesz się bawić? Tak, tylko właśnie szukam, jakby to włączyć, bo ono jest niewłączone teraz w ustawieniach. Nie włączony masz? Nie, dotknąć go trzeba, mordo. A, myślałem, że go tutaj... No co ty? A jest, widzisz, a jest display off. No, go włączysz, ale potem tylko dotykasz i ci się pojawia. Wiesz co, no takie są trochę... Szybko jakby trochę reagują, ale nie ma tutaj jakiejś brawury, wiesz, w tym menu. Ale z drugiej strony zobacz, Turbo S na przykład, nawet w takich warunkach sprawia wrażenie dużo bardziej sportowego, jeżeli chodzi o pewność prowadzenia, o aerodynamikę, która go przysysa do tej drogi. Może nie brzmi tak spektakularnie, nie? Wiesz co, no też mordę piłuje. Ale jakbyśmy zabrali te dwa auta na tora, mają porównywalną moc, bo tutaj mamy przecież te 600 koni mechanicznych, podobna masa, tylko tam napęd na 4, tutaj na 2 koła, to Porszak złoiłby mu skórę. Tak, no dostałbyś coś niż ty w mocny wpierdol by dostał. Tak, i tego jestem pewien, bo czuję to i po sztywności całego nadwozia, i po pracy zawieszenia, i po tym, jak reaguje układ kierowniczy. No, mam wrażenie, jest takie Ferrari, które ma robić dużo hałasu, prowokować swoim wyglądem, odwracać spojrzenia, ale w życiu ktoś, kto kupuje taki samochód, nie zabierze go na tor, żeby cieszyć się jego właściwościami sportowymi. Nie, dlatego wiesz, no nie pojedziesz nim na Nürburgring, nie będziesz go upalał na północnej Bentley. To jest auto do lansu. To jest auto do lansu i też się zastanawiam, po co w takim aucie jest ceramika. Bo dokładnie. Wiesz, tutaj nie potrzebna ci, wiesz, tak jak testowaliśmy tego Turbo S-a, no tam jest jakby sposobność tego, bo ty tym samochodem nie? Dokładnie tak. A to Ferrari jakby jeździsz 50-60 na godzinę i tak jak pokazałeś, jedziesz 60 na godzinę na 7 biegu, ty się po prostu nim toczysz, lansujesz, złożony dach, bawisz się nim, prawda? Także nie wiem, po co to jest ta ceramika akurat założona. Po to, żeby była, wiesz, coś musi kosztować ten 1 000 000 złotych, Piotrek, a potem trzeba jeszcze trochę zarobić na serwisie. No ale widzisz, no tak jak gadaliśmy a propos tego serwisu, eksploatacyjnie ten samochód jakoś nie jest drogi. Przez 7 pierwszych lat masz serwis za darmo, płacisz eksploatacyjne rzeczy, tak? No ile ten olej Ci będzie kosztował? 100-150 zł za litr oleju w serwisie? No okej, ile ten filtr kosztuje? Ze 300 kosztuje? Nawet Piotrek, zapłać 2000 zł za części eksploatacyjne, 2,5 ale robotę masz za darmo. Ale masz Ferrari. Tak. 2,5 tysiąca złotych to dzisiaj kosztuje przegląd byle pierwszego samochodu ze spalinowym silnikiem. Zgadza się. Większego. I bierz pod uwagę, że roboczo godziny i jakby prace przy tym samochodzie są porównywalne do BMW, Mercedesa czy innej marki. No ty mnie zaskoczyłeś bardzo, a w Porsche nawet jest drożej, nie? A w Porsche jest nawet drożej. Ja myślę, że nawet już w Mercedesie będzie drożej, bo myślę, że tam robocza godzina potrafi już koło 1000 kosztować. Tak, no mówię, w BMC, bo dowiadywałem się ostatnio, 1080 zł kosztuje brutto robocza godzina. To w Ferrari 200 taniej, no ale to wiesz, to Fiat, nie? To jest trochę taki Fiat z koniem, prawda? Jest dreszczyk emocji? No ja, nie mogę się trochę doczekać, ci powiem tak. 3,5 sekundy do setki. 10,8 0,200. 0,200. No ale to wiesz, 3,5 sekundy w tylnonapędowym aucie z oponami 285 i przy 760 Nm, no nie widzę tego, szczerze mówiąc. Możemy mieć problem z ruszeniem. Ja myślę, że jak 5 sekund zrobimy, to będzie dobrze. Już. Dupę je urywa, tak powiem. Nie była to procedura startu, absolutnie. I zobacz jaki czas. Kurna, na takich oponach taki grip? No. Znaczy, ja 3,92. Ja to powiem się spodziewałem, Ci w Suprze, żeby zrobić taki czas, to muszę naprawdę się dobrze postarać. To on zajebiście się odepchnął teraz. A naprawdę nie wiem, jak tutaj wykorzystać ten przycisk, na którym jest napisane
Procedura startu. Chyba że muszę wejść w manual, tak jak teraz mam. Jest, launch. Dobrze. No to czyli muszę zmieniać biegi jeszcze. I zobaczymy, czy to coś pomogło w ogóle, wiesz? Dobra, 3,92, tak? Już. Jezus Maria. No, poprawiliśmy o 1/10, zobacz, 3,83. We dwóch chłopa. Na tylno-napędowe auto. Zobacz, że on nie zapiszczy tym i kurna. I to jest ładnie się odepchnął. Zaskoczenie, bo byłem pewien, że będzie mielił kołami w miejscu jak pojebie. Ja myślałem, że to będzie to samo, że on będzie mielił, że nie ruszymy. A to jest człowieku, to jest przecież... A jeszcze raz spróbujemy, ponieważ w tę stronę ma, mój drogi, troszkę lepszy warunek jest, wiesz, do przyspieszania. Zawsze tak wychodzi. Jo. Na dwójce normalnie pakiet 20. A ten wyświetlacz to jest zajebistą sprawą, byłem ci. A bo ty wiesz kiedy? Ja wiem kiedy, to wszystko Zobacz. mam, wiesz. No. 3,67. To powiem ci tak. Ale wiesz jak go ładnie, ten świetny ma ten launch control, bo na przykład w samochodach sportowych to jest tak, że go podnosi na wysokie obroty, więc z automatu masz dużo newtonometrów na tej osi, nie? Tak. A oni skubani go ograniczyli na początku i dopóki on dobrze nie ruszy, to on go ogranicza z mocą. No i słuchaj, petarda. No po to, żebyś nie stał w miejscu i nie palił kapcia, kurde, bo nigdy nie ruszysz. No nie, no to jest bez no. sensu i niestety... Przy takim momencie... Genialne. Świetnie to dopracowali. Jestem w szoku. To co, przejedziesz się chyba, nie? Duże wow na mnie zrobił ten samochód, jeżeli chodzi o to, co teraz się wydarzyło. To stłumienie tego momentu na początku, potem nadrabianie, grip na kołkach, które mają 285 mm. No porównuję to ze swoją Suprą, która ma 570 koni, 700 N. Jest owszem autem z 250 kg lżejszym, innym oczywiście jeżeli chodzi o silnik, innym jeżeli chodzi o rozłożenie mas i tak dalej, ale jest dzikim narwańcem, nie jesteś w stanie zejść poniżej 4 sekund, to musisz się naprawdę natrudzić, za 15 razem mi się udało. A tutaj, kurde, 3 razy i każdy pomiar poniżej 4 sekund. I jak eksperymentowaliśmy, to zbliżaliśmy się do tych 3,5 fabrycznych, podawanych przez producenta. Tak. Myślę, że byśmy byli w stanie to dzisiaj zrobić. Jakbyśmy zrobili jeszcze za 2 pomiary. No jest szok, nie? Szok! Dźwięk tego silnika, jego brzmienie, jego spontaniczność, szeroki zakres obrotów, to, że on się na 7,5 wkręca, działanie tej skrzyni biegów, różne zależnie od trybu jazdy. No mnie się wszystko w Ferrari zgadza. Ja nie sądziłem, że to powiem kiedykolwiek. Cena się nie zgadza. Ale do tej pory myślałem, przysięgam, do tej pory myślałem, że jest tak, że płacisz za ten kolor, ten wygląd i tego konia na masce. Tak, a resztę ci zapakują byle co pod maskę, dokładnie do środka tak. Ci napierdzielą. I to było po moim doświadczeniu z Kalifornią i to było po moim doświadczeniu kiedyś tam z F430, która też nie była zbyt udanym jakościowo modelem, tak mogę powiedzieć. A tutaj to jest pierwsze Ferrari, w którym licuje mi cena i zgadza mi się cena z tym, co ono sobą oferuje. I myślę, że to się odzwierciedla, Łukasz, w tym, że ten samochód dobrze się sprzedawał. To? Tak. Tak? No. Tego nie sprawdzałem. Dobrze się sprzedawał, jakieś 25-30% rynku. Naprawdę? Tak. Znaczy 25-30% wszystkich Ferrari. Wszystkich Ferrari? W tym czasie to było w Portofino. To było Portofino. Tak, bo to wreszcie jest prawdziwe Ferrari. Mówię, Kalifornia rozczarowała mnie tym, że była udawanym, brzydkim Ferrari. Tak jak powiedziałem. Lubię zaskakujące samochody, to auto mnie zaskoczyło wieloma rzeczami. Jakością wykonania, osiągami, brzmieniem, przeniesieniem trakcji. Nadal uważam, że jeżeli chodzi o doznania sportowe na tor, jak chcesz zabrać auto i nim pojeździć, no to nie jest ten samochód. To nie jest ten typ. To albo celujesz w inne Ferrari, albo idziesz, nie wiem, po Porsche 911 GT3, albo Turbo S w Cabrio, jeżeli koniecznie nie chcesz mieć dachu, nie? Albo mieć składany dach. Ale to nie jest tak, że to jest tylko auto do lansowania się. No nie, To wycofuję te słowa. To jest samochód, który potrafi dać Ci naprawdę dużo fajnych wrażeń z jazdy. I wbrew pozorom nie kosztuje majątku utrzymanie. I jednocześnie nadaje się do jazdy na co dzień, jest łagodny, kiedy trzeba. Nie musisz się go bać.
Pierwszy mój kontakt z tym autem był taki, że kurna jechałem 20% mniej niż wskazywały znaki o ograniczeniach, bo się po prostu bałem. Ale to jest normalne, a jak go poznasz, jak się czujesz, go wgryziesz, to naprawdę jest świetnie prowadzącym się wozem, który z jednej strony budzi respekt, a z drugiej świetnie się prowadzi. Kurna, dyszka na dyszkę. Naprawdę. Tak, zobacz, zniknęła nawet kontrolka check engine. Dyszka na dyszkę. Ty, wow, to po prostu jest pierwszy samochód. Ja już mógł mieć Ferrari, ja już jestem stary po prostu. Łukasz, pierwszy samochód, którym powiedziałeś dychę. Ja mam 42 lata, ja mogę mieć już Ferrari. My jeździliśmy właśnie do tego dojrzałem. 911 Turbo S-em jeździliśmy i... Dzisiaj do tego dojrzałem. Szybko dorosłem po prostu. W tydzień. Lamborghini nadal nie mógłbym mieć. Jeździłem... Nie mógłbym. Nie, to Ferrari? jest... Mogę mieć Ferrari, dziękuję bardzo. A ty? Wiesz co, tak, ja tu się, jak zawsze się próbuję z tobą nie zgodzić, to dzisiaj się z tobą zgodzę. Zajebisty wóz. Bardzo mnie tutaj zaskoczył tymi osiągami, które my żeśmy przed chwilą zrobili, te parametry. No eksploatacyjnie, no dycha, no. No ja już kolejną dychę daję w kolejnym samochodzie. Ale wiesz co, cieszmy się tym, że mamy takie szczęście, że możemy pojeździć samochodami, którym możemy takie noty wystawić. I wam tego również, moi drodzy, życzymy.